Dzień dobry, słoneczna sobota jak widać, więc ja jestem na siedlisku, a w zasadzie to wariaćku, standardowo jesteśmy. Ktoś jak widać znalazł już orzecha, no bo cóż, co tu dużo mówić, no zaczyna się kalendarzowa jesień. Troszkę orzechów już pospadało, więc trzeba będzie to wszystko wyzbierać, no i pomału myśleć, co z nimi też robić. Dzisiaj rano było chłodno, ale teraz godzina 10 i temperatura już bardzo przyjemna. Na siedlisku w zasadzie byłem też przejazdem na tygodniu, dosłownie tak na 2-3 godzinki po pracy zajrzeć. No i w tym czasie, jak te 2-3 godzinki było, to jak widać wykosiłem całe podwórko. Trawa już rośnie zdecydowanie wolniej, więc myślę, że będę miał teraz co najmniej miesiąc spokoju. Psinka wariaćko też już wygłaskany, oczywiście, że nakarmiony. No i skoro przyszła jesień, a słoneczko takie fajne, no to pewnie trzeba będzie rozpocząć ten dzień spacerem. Może gdzieś w tamtą stronę, do lasu, zobaczyć, czy w końcu są grzyby. No bo tydzień temu było dużo deszczu, przez te kilka ostatnich dni dosyć ciepło. Teraz jest rosa, więc może coś w końcu w lesie też urosło. Pamiętacie sprzed roku takiego shorta? Pies wiewiórka. W sumie zobaczcie, jak to wyglądało. Szedłeś, piesku, po orzeszka, tak? Pokaż, co masz w mordce. I gdzie z tym orzeszkiem będziesz szedł? No psa zakopującego orzechy to ja jeszcze nie widziałem. Psiunia, zakopałeś te orzechy, tak? I co z nich będzie? Będą rosły, czy potem je zjesz? Ciekawe. A z tym orzechem co będzie? Namaczanie, żeby był bardziej miękki? I co teraz? Gdzie go zaniesiesz? A, ten będzie od razu jedzony, namoczony. No. No naprawdę, to jednak pies wiewiórka. Jak już po drzewach nawet chodzi, no to nieźle. Co, piesku, dokąd idziesz? Minął od tego czasu, no praktycznie rok. Teraz orzechy zaczęły spadać znowu. No i cóż, wiewiórka siedliskowa, czyli wariaćko, znowu te orzechy rozgryza i wyjada zawartość. Także nie wiem, ile ja tych orzechów dla siebie nazbieram, no ale te orzechy to jak widać mu dosyć smakują. Nie wiem, czy on wszystkie, czy tylko pojedyncze zjada, no ale lubi, to nie gryzie. Wydaje mi się, że taki 1 czy 2 orzechy, no to psu nie powinny zaszkodzić. Pewności nie mam, no ale przecież nie będę w stanie wyzbierać tych wszystkich orzechów tak, żeby on ich nie jadł, no bo on jest jednak częściej na siedlisku niż ja. Większość czasu oczywiście pod moją nieobecność spędza u sąsiadów, no ale przylatuje tu niemal codziennie, więc te orzeszki to chyba taki jego przysmak. A co ja dzisiaj będę robił? No jak już powiedziałem, pewnie zacznę od spaceru, ale najpierw musi wlecieć szybka przebiórka, bo skoro jest rosa, to trzeba wziąć jakieś gumowe buty. Potem będzie pewnie trochę remontu. No i plan jest jeszcze taki, żeby wskoczyć i pomału likwidować ogródek. Bo w tamtą niedzielę nazbierałem w sumie sporo warzyw. No i już dobrą porcję takiego sosu ostrego na zimę zrobiłem. Zobaczcie w ogóle jaką maszynką, dużo starszą ode mnie. No i smaczny, więc trzeba zrobić więcej. Na noc zostać nie mogę, ale nie mogę sobie też odmówić spacerku. No pogoda śliczna, więc szkoda by było od razu wchodzić do budynku, więc chociaż na jakieś takie pół godzinki do lasu. No może jak będą grzyby, to będzie dłużej, a jak nie, to po prostu w to i z powrotem. Pole jest przygotowane, a w zasadzie wyrównane na płasko do orki. No i na tym polu co chwila pojawiają się jakieś ślady kopytek. No te bym powiedział, że takie dosyć spore. Myślę, że a może nawet pod 9-10 cm. Więc co, pewnie albo jeleń, albo łoś. Tu gdzieś chwilę temu mijałem mniejsze ślady. No to na pewno sarenka, bo takie drobniutkie kopytka. No ale skoro było mokro, to wszystko się teraz ładnie odciskało. No i zobaczymy, czy jeszcze gdzieś wypatrzę dzisiaj na żywo jakąś zwierzynę. Bo na ten moment to w zasadzie śladów takich większych kopytek to jest sporo. W tą stronę jeden trop, obok drugi strop, no i oczywiście wszystko w stronę lasu.
chwilę już chodzę, no i w sumie grzybów nie widać. Zapach lasu naprawdę fajny, intensywny, no ale jakoś tak pusto. Co do sarenek i zwierzątek, no to przed chwilą wariaćko pogonił dwie i mi aby one gdzieś tam mignęły, więc nie zdążyłem nagrać. Teraz idę, no i faktycznie widać, aby ich ślady gdzieś tam wgniecenia w ziemi. A ten to jest taki łobuz, bo jak tylko zobaczy jakąś sarnę, to od razu leci. Wiecie co? Po tym spacerze to złapałem troszeczkę lenia. Tak jak w sumie wariaćko, który się tutaj byczy, aby ogonkiem trochę merda. To słoneczko jest takie, no po prostu przypomina mi trochę wakacje, na które jeżdżę zazwyczaj właśnie wrzesień, październik i czasami później, gdzieś tam na południe i ono jest takie przyjemne, ciepłe i zarazem leniwe. No ale cóż, w tym roku wakacji nie będzie. Będzie za to może tutaj w końcu z tydzień chociaż. Zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz to nie ma co leniuchować, tylko jednak trzeba cisnąć dalej z tym remontem. I co dzisiaj będę robił? No oczywiście chcę tą ścianę, którą wtedy tą maszynką do ścian i podłóg zjechałem, położyć gładź, czyli troszeczkę podrównać. No i pewnie zrobić poprawkę na tej ścianie, bo jak widać nie wygląda ona najlepiej. Także w pierwszej kolejności trzeba przemyć chyba to. W sumie pytałem Was ostatnio, co robić. Czy najpierw wymienić okno, czy najpierw szlifować podłogę. No i głosy były podzielone. No i do końca sam nie wiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dzisiaj pewnie też rozpocznę, przynajmniej spróbuję szlifowania tej podłogi. Zobaczymy jak to będzie wychodzić. Także teraz co? Przemycie tego, odkurzenie. No i przypadkiem wyłączyłem nagrywanie. Nagadałem się ze 2 minuty i się nie nagrało. A że dubli nie robię, to nie nagrywam już od początku ujęcia, tylko po prostu powiem to, co się nie nagrało. Ogólnie też to pewnie często zwracacie im uwagę, że przekręcam jakieś słowa, no ale tak jak powiedziałem, nie nagrywam nic 2 razy, więc nawet jak coś mi się przekręci, to tak po prostu zostaje. Polska mowa, trudna mowa i tyle. A bardziej serio, w pierwszej kolejności zmiotę sobie delikatnie, żeby mi się nie nosiło za butami, tak jak widać tu, to co spadło ze ścian. No i spróbuję wziąć albo tą szlifierkę do ścian i podłóg i tutaj grubą tarczę, albo po prostu gumówkę, tą szlifierkę kątową. Zobaczę, czym będzie lepiej wychodziło. Chcę spróbować, jak bardzo się z tego pyli, no i przynajmniej, czy w miarę ta farba będzie stara schodziła. Ona nie jest gruba, więc myślę, że powinno być w miarę ok. Mam na tej podłodze też takie duże nierówności. Myślę, że nawet po 2 mm gdzieś tam, może ta podłoga się trochę też wypaczyła, może po prostu te deski były takie od początku. No i chciałbym też heblem pewnie zabrać te nierówności, żeby troszeczkę to nie miało takich schodków. No i zobaczymy, jak spróbuję tego szlifowania podłogi, no to może jeszcze przemyję tą ścianę, no i dam tu gładź. Ale to jak starczy czasu. W pierwszej kolejności zamiatanie. I tak co z grubsza przeleciałem miotełką i w zasadzie złożyłem do wiadra. 1/3 wiadra takiej gładzi, pyłu z gładzi, więc nie było sensu zapychać tym odkurzaczem, skoro z grubsza udało się zebrać, jak widać. A teraz odkurzaczem przeleciałem ten fragment podłogi, również z grubsza, no bo przecież i tak będzie mi się tu jeszcze kurzyło i pyliło. Sprzętu, no 3 rodzaje i tak się zastanawiam, czym będzie szło najlepiej. I chyba tak naprawdę pod te testy takiej samodzielnego cyklinowania, równania podłogi, to pewnie nagram oddzielny materiał. Ale dzisiaj na pewno sobie popróbuję każdym urządzeniem po troszku. Testy już za mną, troszeczkę się zeszło, bo chciałem sobie poeksperymentować nie dość, że różnym sprzętem, to jeszcze tak jak widać różnymi tarczami, granulacją i tak dalej. Fragment podłogi na próbę mam, wiem jak ceklinować, który dla mnie sposób sprawdził się najlepiej. Nie zdradzę tego teraz,
Zdradzę to po prostu, tak jak powiedziałem, w dedykowanym filmiku, pewnie w następnym za kilka dni. No, fragment jest i w sumie podczas tego cyklinowania zacząłem się zastanawiać, czy robić na gładko i jednolicie, zostawiając takie czyste sosnowe drewno, jak jest tu, czy jednak zostawiać takie troszeczkę ciemne plamy po farbie, no taką, nie wiem, nadać temu drewnowi, polska mowa, trudna mowa, no tak, odpowiednią nie strukturę, ale takie cienie. Oczywiście to nie jest jeszcze idealnie, bo tak na razie na próbę to po prostu zrobiłem. Co wygląda lepiej? No telefon widzę teraz tak, tego przy nagrywaniu nie oddaje, jak to wygląda na żywo. Może oddadzą to zdjęcia. Tu do zera zdarta farba, tu częściowo pozostawiona. No i w sumie sam nie wiem, co lepsze. Doradzicie, jak zrobić dalej, jak Wam się lepiej podoba, na czysto czy z przetarciami. W sumie dajcie znać w komentarzach, ale ja wrzucę też ankietę. Tak jak pomogliście mi kiedyś z doborem koloru płytek, tak może i teraz podpowiecie i nasze gusta będą podobne, kto wie. Na dzisiaj cyklinowania tyle. Miała być próba, ale zrobiłem jeszcze kawałek. I teraz tak, muszę dokupić sobie kilka tarcz ściernych, żeby mieć już komplet na następny raz, jak będę to robił. Myślę, że kilka tych na rzep i jeszcze ze 2-3 z tym grubym, jak to się ciągle nazywa, lamelkowa tarcza, lamelkowa do szlifowania. I tak, żeby mi starczyło już na całą podłogę. Myślałem, że będę to teraz odkurzał, ale nie ma sensu, bo jeszcze mi się tutaj zapyli z tych ścian. Także teraz przemyję te ściany, no i jak obeschną za pół godziny czy za ileś, wezmę jeszcze gładź, położę. A co do okna i kolejności, ciągle nie wiem i w sumie będę nad tym myślał. Aha, odnośnie komentarzy i okna i innych, no to ostatnio ktoś zwrócił uwagę, że tu puszek dużo i ten kable sterczą już dobre pół roku albo i dłużej. No tak to jest. Ale z komentarzy to chyba najbardziej mi się podobał ten w stylu gonić króliczka. Nie chodzi o to, żeby złapać, tylko gonić. Zresztą widzicie. I myślę, że raz na jakiś czas taki komentarz, który mi się spodoba, po prostu Wam też pokażę i powiem dlaczego. No ten konkretnie dlaczego mi się spodobał, no bo tak trochę jest. Bardzo lubię tę pracę. Jeszcze bardziej oczywiście lubię efekt finalny, ale samo takie dłubanie sprawia mi ogromną przyjemność. Dlatego też robię wszystko tutaj sam. Ściany odpylone i zagruntowane. Tu, gdzie jest goły tynk, w zasadzie dosyć mocno, więc na pewno z pół godziny musi to odczekać, może nawet lepiej. Zobaczymy, przyłożę potem rękę, chociaż do tego pustaczka, który jest tutaj, to powinno dosyć szybko to wchłaniać się. Zobaczymy. Był też komentarz odnośnie tego, co planuję z podłogą. No skoro ją cyklinuję, no to oczywiście jest to jasne, że będę chciał ją zostawić. W miarę możliwości naturalną, jeżeli coś pójdzie nie tak, no to tylko w skrajnym przypadku panele, ale no wolałbym po prostu naturalne drewno. Stąd kupa tego kurzu i zabawy dzisiaj i pewnie jeszcze następnego dnia. Ok, na dworze też już widać, że kolorki się zaczynają robić takie pomału na wieczór, więc cóż, idę jeszcze do ogródka. A w zasadzie to z tej strony, gdzie pole, bo nazrywać mi trzeba troszeczkę papryki, no i tych pomidorów, bo tu ciągle cała masa, chociaż już jakieś takie listki mają niezbyt żywe, no ale nie ma to się też spodziewać. W sumie październik, to już pomidory niedługo będą zamierać. A tych pomidorków jest naprawdę, jak widzicie, ogromne ilości, nawet takie, że nie zdążyłem ich podwiązywać i po prostu się położyły. I to wszystko, co położone, trzeba mi pozrywać, no i paprykę stamtąd z tego gąszczu też powybierać. Ostatnio było wiadro, teraz niepełne wiadro, no ale już nie ma co dłużej tej papryki trzymać, bo po tych deszczach, jak widać, które były tydzień temu, po prostu pęka, albo po deszczach, o ta nawet jest uszkodzona, albo po prostu już czas i pora na nią. Więc do tej papryki słodkiej dobiorę kilka strąków. Zobaczcie, jaka burza tu się stała, ale już nie będę tego w tym roku plewił. Szkoda mi po prostu czasu, po prostu jak powyrywam paprykę, to przekopię. No tych strąków czerwonych to jest nie do przejedzenia po prostu ilości, ale one jeszcze się nierównomiernie bardzo dojrzewają i wybiorę kilka takich popękanych, które też już trzeba będzie złożyć, żeby się po prostu nie psuły. Robię dwa rodzaje tego sosu.
a w zasadzie no sosu można powiedzieć. Chciałem powiedzieć keczupu, ale raczej to jest sos. Według przepisu babci, tak mniej więcej, plus minus oczywiście przepisu, ale proporcji jakoś tam super się nie trzymam, bo robię zazwyczaj to ostrzejsze, ale babcia doradza, ja na maszynce kręcę, gotuję i wekuję i jakoś tam jest. Także będzie znowu parę kilogramów przetworów w tą niedzielę do zrobienia. 4 papryczki? Nie no, za mało. Wezmę z 10, zrobię takie 2 rodzaje jak i ostatnio, czyli jeden sort był taki według przepisu babci, a drugi według mojego, czyli na ostro i tyle. Wiecie co? Właśnie się skumałem, że nie mam już gładzi. Tynk, cement, gips, klej do płytek, a gładź mi przecież ostatnio cała wyszła. I nie mam już czym tak naprawdę zrobić wokół okna, więc muszę kupić kolejny worek albo właśnie wiaderko, może takiego gotowca tym razem, żeby zobaczyć jak idzie takim gotowym, bez rozrabiania, tylko prosto wyjętym z wiaderka. No w sumie przez te pół godzinki ładnie to podeschło, więc można by tą gładź nakładać, no ale jest jak jest, to znaczy nie ma gładzi. No i cóż, w sumie mam teraz trochę dylemat. Co tu tak naprawdę jeszcze przez te pół godziny robić w budynku? Pół godziny, godzinę. No kurzyć drugi raz nie chcę, no bo przecież to jest już wymyte. I nie bardzo mam co w tym pomieszczeniu ruszyć dalej. Nie wiem, muszę chwilę pomyśleć. Tu z kolei gdzie łazienka, no też już mam wszystko podomykane i czeka na płytki. No płytek dzisiaj przecież układać zaczynał nie będę. No bo z tym zanim sobie rozplanuję, zanim tego, to też się kupę czasu zejdzie. Więc wychodzi na to, że jeszcze na pół godzinki na dwór. Może po prostu wykoszę ten fragmencik, który nie dostałem kosiarką. Wezmę kosę spalinową i ogarnę ten fragment. Bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. Za chwilkę będzie przecież wieczór. Tam już słońce zaszło. Momentalnie zrobił się wieczór, w zasadzie godzina 19:10. No i cóż, ledwo zdążyłem to wykosić, jeszcze tam kawałek przed bramą, ile się udało, ale już jest po prostu za ciemno, żeby cokolwiek robić dalej. Także ja idę się na szybko ogarnąć, może zjeść jeszcze jakąś kolację, no i po prostu się zbierać. Wariaczko już prowadzi, więc takim akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję za obejrzenie, no i standardowo do następnego razu.